Do porodu. To znaczy, to jest to pytanie, do kiedy można zabić dziecko w okresie prenatalnym w łonie matki. Czy to jest w ogóle człowiek? To jest pytanie. No bo jeżeli można je zabić, to znaczy, że to nie jest człowiek, bo człowiek ma określone prawa. Ochrona życia człowieka jest elementarnym prawem każdego człowieka. No w związku z czym, czy w łonie matki dziecko ma jakiekolwiek prawa, czy jest ich pozbawione i od kiedy zaczyna się to życie i kiedy można zacząć coś odliczać. Otóż, proszę Państwa, bardzo często się tak zdarza i w wielu krajach już tak jest, że dziecko w łonie matki jest pozbawione praw. Ale te granice wyznacza się różnie. No, my mówimy od poczęcia, czyli od połączenia się komórek od taty i mamy. Mamy do czynienia z nową istotą ludzką, niepowtarzalną na swoim własnym szlaku rozwojowym, która korzysta z lokalu w mamusi, no i od niej dostaje tlen i pokarm. Reszta to już nie do matki. Nie jest częścią ciała matki, jak to niektóre kobiety sobie próbują tłumaczyć. Jest niezależną ludzką istotą. No ale jeżeli ktoś mówi, że to tylko wygląda jak dziecko, albo jeszcze nie wygląda jak dziecko i pozbawia go praw, a zwłaszcza tych już stanowionych praw, no to jest następna granica, którą jest tak zwana przeżywalność, czyli ten moment, kiedy dziecko, jeżeli się urodzi, można utrzymać przy życiu, czyli nie jest na tyle zależne od matki, że przeżyje, jeżeli otrzyma oczywiście odpowiednią opiekę. Dawniej uznawano to jako 24 tygodnie ciąży. No dzisiaj już wiadomo, że technika medyczna pozwala już uratować dzieci w 22 tygodniu ciąży, a nawet troszeczkę wcześniej. W związku z czym jest to bardzo płynna granica i w zasadzie to nie jest żadna granica. No i tak jest z wszystkim aż do momentu, kiedy dziecko rodzi się. Normalnie, kiedy jest naturalny poród, dziecko rodzi się, ponieważ to od niego płyną sygnały, że już czas, że ona się na ten świat chce wydostać. Natomiast tutaj, jeżeli to jest tak zwana aborcja późna, czyli w 8., 9. miesiącu ciąży, no to jest po prostu prowokowany poród. No i teraz proszę zwrócić uwagę, jeżeli jest coś takiego zalegalizowane, to jest pytanie, jeżeli dziecko się urodzi, chociaż to nazywało się aborcją, to co dalej? No bo w zasadzie liczy się cel. Celem było uśmiercenie dziecka. W związku z czym, jeżeli urodzi się żywe, jeżeli zdrowe, żywe, może być całkowicie wszystko w porządku, donoszone, no ale ono miało nie żyć, bo takie było zalecenie. No i teraz pytanie, co dalej? No i takie dziecko w niektórych miejscach zostaje po prostu zostawione bez opieki. Ono wtedy nie ma szansy. Nikt nie będzie się nim opiekował, nikt go nie nakarmi. No, krótko mówiąc, wiadomo, że będzie cierpiało, będzie cicho kwiliło i będzie musiało umrzeć, ponieważ nie jest jeszcze na tyle samodzielnym człowiekiem, żeby samo sobie na przykład pokarm zorganizować. W związku z czym pytanie, czy ten noworodek jest człowiekiem? I proszę Państwa, tu są różne argumentacje. No bo niektórzy mówią, że póki się nie urodzi, to można tę aborcję dokonać, czyli dorobić to dziecko w czasie porodu. No i jest taka procedura, która jest po prostu koszmarna, nazywa się prenatal birth abortion, czyli aborcja w czasie porodu, o tak należałoby to przetłumaczyć, czyli po prostu właśnie to są późne aborcje. Aborcjonista łapie dziecko szczypcami za nóżki i po kawałku wyciąga na zewnątrz. No a jeżeli to dziecko jeszcze żyje, no to w momencie, kiedy główka jest jeszcze w drogach rodnych, wbija ostre narzędzie w potylicę, żeby to dziecko zabić i żeby urodziło się martwe. Bo jeżeli urodzi się żywe, ma wszystkie prawa obywatela, ma wszystkie prawa człowieka. No i tu jest ten problem, czyli zabić w czasie porodu. Ale proszę Państwa, sprawa idzie jeszcze dalej. Jest taki myśliciel, filozof australijski, pan Singer, który twierdzi, że cechą człowieczeństwa
jest to, żeby człowiek potrafił planować przyszłość. Czyli jeżeli on sobie jest w stanie zaplanować, co zrobi, jak będzie żył, to w tym momencie można mu przyznać prawa człowieka. Natomiast jeżeli nie może, no to w tym momencie jest absolutnie tych praw pozbawiony, bo nie jest w pełni człowiekiem. Proszę zobaczyć, jak to daleko idzie, czyli w tym momencie noworodek, niemowlę, ono nie ma prawa do życia. Można je zabić, jeżeli jest taka wola otoczenia, rodziców, szpitala, jeżeli są jakieś dodatkowe przyczyny, które oni wyciągają, na przykład, że dziecko nie jest w pełni zdrowe, ale to dotyczy również ludzi po wypadkach, w komie, to dotyczy ludzi, którzy są już mocno starzy, w demencji. No bo jak nie potrafisz sobie zaplanować, jak ci się wszystko miesza, to nie będziemy cię pytać, czy chcesz, czy nie chcesz żyć, tylko po prostu wtedy to się nazywa kiedyś eutanazja. Dzisiaj medyczna pomoc w umieraniu. Bardzo elegancka, no i szybko, skutecznie. I tak samo, jeśli chodzi o małe dzieci. Proszę Państwa, to budzi jednak bardzo duży opór społeczny, ponieważ większość z nas zdaje sobie sprawę, że to są po prostu zbrodnie i że tego absolutnie nie można zaakceptować. No i jeszcze były te filmy de Leydena i Merritt, to byli dziennikarze śledczy, którzy sfilmowali handel organami tych abortowanych dzieci z późnych aborcji, no trochę z ukrycia, i podprowokowali ludzi z Planned Parenthood, największego dostarczyciela aborcji w Stanach Zjednoczonych, no i te filmy pokazali ludziom. No szok był niesamowity. Jak na szrocie, proszę bardzo, może serduszko, może wątróbkę, może nereczkę. Proszę Państwa, do tego prowadzi tak zwana późna aborcja. No ale te dzieci, które się urodzą żywe, to co? Można zabić, czy nie można zabić? Czy trzeba jakoś tak doprowadzić, żeby one same umarły? No w Stanach Zjednoczonych było takich sławnych 5 przypadków stosunkowo niedawno, i w zasadzie pomimo awantury nic się nie udało uzyskać. Te dzieci były skazane na śmierć, więc jedne umarły na skutek porzucenia, inne umarły dlatego, że ktoś im pomógł, w cudzysłowie. No ale proszę Państwa, tak to jest, że ochrona życia albo jest całkowita, albo są wyjątki. I te wyjątki bardzo często prowadzą do bardzo dziwnych pomysłów. No ale to zostawianie dziecka, które się urodzi żywe, na przykład w Warszawie był taki przypadek, sławna historia, która wyszła poza szpital i pojawiła się w mediach. To było jeszcze przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego, gdzie dziecko urodziło się na skutek prowokowanego porodu, ponieważ wykryto u niego zespół Downa. Dziecko z zespołem Downa jest bardzo radosne, kochające. Można dużo zrobić, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale to była decyzja, że absolutnie nie, że ono powinno umrzeć. No i urodziło się żywe, więc co zrobiono? Położono na półkę i niech tam sobie kwili, na tyle cicho, że nikt nie słyszy. Broń Boże nie dotykać, broń Boże nic nie robić, broń Boże nie ratować, bo ono ma umrzeć. I to w Polsce. Ale proszę Państwa, mamy nową sytuację. Teraz mamy tak zwane wytyczne ministra zdrowia, które mówią, że jeżeli jest zagrożenie życia i zdrowia, zwłaszcza zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, którego nie może lekarz zweryfikować ani poprzez swoje badania, ani przez żadne konsylium, jest to zalecenie, żeby po prostu uznać, że to dziecko nie ma prawa do życia, ale aż do porodu. Tam nie ma żadnego limitu czasowego. Czyli do czego zdążamy? Zdążamy do tego, żeby zaakceptować aborcję nie do jakiegoś 12 tygodnia, jak mówi pan Tusk. Nie, do porodu, czyli żeby zabijać już takie duże dzieci. Przecież nie ma żadnej różnicy, czy one są mniejsze, czy większe. No bo jeżeli odmawiamy praw człowieka takiemu maleństwu, które jest jeszcze w łonie mamy, to dyskryminujemy ze względu na miejsce przebywania, bo ono jest w łonie mamy, natomiast rozwija się dynamicznie w linii ciągłej
I naprawdę te wszystkie cezury, te rozróżnienia, kiedy ono jest, kiedy ono nie jest, kiedy ona coś może czy nie może, są po prostu naciąganiem sprawy dla tych, którzy chcą znaleźć argument, że tak dziecko można zabić. No i teraz, proszę Państwa, popatrzmy na to, co się dzieje w Ameryce. Otóż w tej konfrontacji byłego prezydenta Donalda Trumpa z panią wiceprezydent Harris wystąpiła tematyka dotycząca aborcji. I Trump powiedział jasno, moje poglądy to znacie, bo wszyscy wiedzą, że on jest po stronie życia. Natomiast w kampanii to może nie zawsze tak jest w pełni prezentowane, ale ja absolutnie się nie zgadzam z tym, żeby dziecko było zabijane w czasie porodu, a nawet po porodzie. Te tak zwane późne aborcje to jest jeden wielki skandal, a ona tego chce. No i Harris nie może zaprzeczyć, że tak jest, bo ona chce totalnej aborcji, całkowitej aborcji, również w czasie porodu i również jeśli dziecko tę aborcję i ten poród przeżyje. Pisałam niedawno artykuł na ten temat i agencja, która miała to opublikować, zlikwidowała ten dopisek, że nawet po porodzie. Oni po prostu nie byli w stanie uwierzyć, że to jest możliwe, ale to niestety jest możliwe i to się zdarza. Także proszę Państwa, u nas w Polsce stoimy w miejscu takim przełomowym. Większość ludzi, tak samo jak większość Amerykanów, mówi absolutnie nie zgadzamy się na takie pomysły, żeby dziecko w czasie porodu albo zaraz po porodzie w tych późnych aborcjach zabijać, bo to już jest po prostu morderstwo. To jest straszne, to jest po prostu trudno to wyrazić, jak dramatyczne to jest. A jeżeli jeszcze ktoś zobaczy, jak to wygląda, no to w tym momencie doznaje szoku i nie chce na to patrzeć i to jest całkiem zrozumiałe, że nie chce, ponieważ człowiek zabity, zamordowany, rozkawałkowany zawsze wygląda koszmarnie. No ale my powinniśmy zdawać sobie sprawę, co to jest aborcja bez limitów. Także proszę Państwa, jeszcze raz proszę, żeby przemyśleć niektóre rzeczy, ale też śledzić to, co się dzieje i w Polsce, bo to, co wprowadził minister i zdrowia, i minister sprawiedliwości, jest w zasadzie działaniem bezprawnym. To nawet nie jest zarządzenie. To jest sprzeczne z całym systemem prawnym, który obowiązuje w Polsce. Nie mieli większości w parlamencie, to spróbowali w ten sposób. I jeszcze próbują docisnąć lekarzy, żeby zabrać im klauzulę sumienia, żeby nie mogli odmówić. Próbują stwierdzić, że jeśli lekarz odmówi, a jest zagrożenie życia, które w zasadzie było niepotwierdzone, więc nie wiemy jak było, jeżeli było zagrożenie zdrowia psychicznego, to lekarz powinien zostać ukarany i to do 10 lat więzienia za coś takiego grozi. Za odmowę wykonania aborcji, za aborcję nie. Za aborcję ma być niekarany i to jest znowu zalecenie dla prokuratorów, żeby po prostu uznali, że to jest nieszkodliwe społecznie. Proszę Państwa, to jest bardzo szkodliwe społecznie. To wpływa na nasze rodziny, to wpływa na naszą przyszłość, na naszą gospodarkę. To po prostu jest kwestia narodu. I święty Jan Paweł II powiedział to bardzo jednoznacznie, twardo, ale tak już w najprostszy sposób jak można, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. Obyśmy my mieli przyszłość. Pozdrawiam Państwa serdecznie i zapraszam na naszą stronę internetową www.hli.org.pl, gdzie znajdziecie Państwo wiele opracowań, wiele ekspertyz, wiele bieżących informacji z Polski i z całego świata na tematy dotyczące rodziny i życia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.